To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witam Was na Polski Codziennie. Jeśli słyszymy się po raz pierwszy, ja jestem Monika, a Polski Codziennie to najlepsze miejsce, aby autentycznie i bez stresu poznawać język polski. Jeśli oglądacie materiał w postaci wideo, włączcie napisy pod wideo, napisy we własnym języku, jeśli czujecie taką potrzebę, lub jeśli mówię dla Was za szybko lub za wolno, możecie zmienić prędkość odtwarzania wideo. Bardzo dziękuję naszemu nowemu patronowi, Charlie, dziękuję bardzo. Przypominam Wam, że w opisie do tego wideo macie link do platformy Patreon, na której jest wiele dodatkowych materiałów, które dla Was przygotowałam. Między innymi polska transkrypcja tego wideo. Są również materiały premium, które nie są dostępne normalnie na YouTubie i wiele innych rzeczy. Dzięki tym wszystkim materiałom możecie uczyć się polskiego lepiej i szybciej, więc zapraszam Was na Patreona. Wy będziecie się uczyć, a ja dzięki Waszej pomocy będę mogła dalej przygotowywać dla Was materiały po polsku. Dobrze, o czym dzisiaj będę mówić? Otóż dzisiaj, wbrew listopadowi, wbrew brzydkiej pogodzie, którą mamy w Polsce i w tej części Europy, powiem Wam o polskim powiedzeniu, o którym w zasadzie zapomniałam, a które zamierzam teraz zaadaptować we własnym życiu. To powiedzenie to szczęśliwi czasu nie liczą. Najpierw, jak zwykle, wyjaśnię znaczenie wszystkich słów, a potem powiem, co mamy na myśli my Polacy, gdy tak mówimy. Słowa nie będą dla Was trudne tym razem, raczej znacie je wszystkie. Słowo szczęśliwi. Szczęśliwi ludzie albo jeden szczęśliwy człowiek. Szczęśliwy to ktoś, kto odczuwa szczęście. Każdy z Was sobie to inaczej wytłumaczy, bo dla każdego szczęście to coś zupełnie innego, prawda? Na pewno dla każdego szczęście to wielka radość, euforia, zadowolenie. Drugie słowo czas. No i weź tu, człowieku, wytłumacz słowo czas. Na szczęście też nie muszę tego robić, bo każdy z Was wie, czym jest czas. Czas możemy określić jako nieprzerwany ciąg chwil albo jako okres, pora, gdy coś jest wykonywane lub dzieje się coś. Powiemy na przykład czas przedświąteczny, czyli okres przed świętami, czas odpoczynku i czas relaksu. I ostatnie słowo liczyć coś albo nie liczyć, jak w naszym powiedzeniu. No cóż, liczymy na przykład wtedy, gdy wymieniamy liczby w kolejności. Mówimy 1, 2, 3 i tak dalej. Na przykład, gdy liczymy gości przy stole. Liczymy, gdy wykonujemy działania arytmetyczne. Na przykład 2 plus 2 to 4. Albo liczymy na podwyżkę. Tak mówimy, gdy spodziewamy się podwyżki. Mamy nadzieję na podwyżkę. Mówimy, wiesz, liczę na podwyżkę w tym miesiącu. W kontekście naszego powiedzenia liczenie czasu polega na zwracaniu uwagi na upływ czasu, na to, jak nam czas mija.
Normalnie, gdy mówimy szczęśliwi czasu nie liczą, mamy na myśli ludzi, którzy są zadowoleni i nie czują, jak biegnie czas. Może minąć godzina albo cały dzień. Dla nich nie ma to znaczenia, bo są tu i teraz, w jakiejś sytuacji, którą sobie stworzyli, w jakiejś rzeczywistości, która jest ich rzeczywistością. Jak mówi mój ukochany pan profesor Bralczyk, szczęśliwi czasu nie liczą, bo... Posłuchajcie. Jeśli są prawdziwie szczęśliwi, pewnie nie mają na to czasu, na to liczenie czasu. Potrzeba czasu, by liczyć czas. Gdybyśmy byli pełni szczęścia, nie liczylibyśmy, nawet nie wiedząc, że nie liczymy. Podobnie jak o tym, żeśmy szczęśliwi, prawdziwy szczęściarz nie wie o swoim szczęściu. Inaczej by je mógł stracić. Może po tym, że nie liczymy czasu, poznać, że jesteśmy szczęśliwi? Jako szczęśliwi liczenia możemy zaniechać. Ten nieliczony czas nie przestaje upływać, ale my nie wiemy wtedy, czy nam ucieka, czy nas goni. Nie wiemy, czy coś z nami robi. Nie licząc go, nie jesteśmy tego nieuchronnego upływu świadomi. Normalnie, jak słyszę to powiedzenie, kojarzy mi się ono, albo kojarzyło mi się do niedawna, na przykład z ludźmi zakochanymi. Gdy jesteśmy zakochani, to tak bardzo zatracamy się w tym uczuciu, że nie zwracamy uwagi na nic innego, na czas również. Ale wiecie, ja sobie właśnie postanowiłam, że przestanę liczyć czas, czy sprawdzać czas w sytuacjach, które dają mi zadowolenie albo szczęście. Na przykład, gdy rozmawiam z bliską mi osobą, która jest tysiące kilometrów ode mnie i widzę jej zadowoloną, spełnioną twarz na ekranie telefonu, gdy bawię się z psem, który z całej siły przytula się do mnie i domaga się pieszczot i czas nie istnieje. Gdy rozmawiam z Wami o lekturze Dobrej Pani albo Kamizelki, których adaptacje przygotowałam i które bardzo Wam się podobają, i zamiast godziny rozmawiamy prawie półtorej, bo nie możemy przestać, bo czas się zatrzymał. Albo Ty gotujesz ulubione danie, bo może lubisz gotować i wyobrażasz sobie, że za chwilę zjesz coś pysznego. I tak właśnie zamierzam zaadaptować to powiedzenie szczęśliwi czasu nie liczą do swojego życia. Przynajmniej teraz, o tej porze roku, która dla dużej części ludzi jest trudna, bo jest po prostu brzydko. No to co? Słuchajcie, bawimy się razem? Znajdź dzisiaj i jutro i pojutrze jedną rzecz, która Ci sprawia przyjemność i poświęć się jej. To nie musi być długa chwila i to nie musi być wielka rzecz. Możesz delektować się kawą i nie myśleć po prostu, ile czasu ją pijesz, albo co będziesz robić od razu po wypiciu kawy. Możesz przytulić się do kogoś i cieszyć się jego obecnością. Nie jest to łatwe, słuchajcie, sama to wiem, bo ja jestem niespokojnym duchem, który ciągle gdzieś gna. Ale jeśli pozwolisz sobie na chwilę odpłynąć, pogrążyć się w czymś, to jest to, słuchajcie, warte wszystkiego. Poza tym zauważyłam, że jak przestaję liczyć czas, to jakoś mam go więcej. Życzę Wam, żebyście jako szczęśliwi też nie liczyli czasu. I to tyle na dzisiaj. Polubcie wideo, jeśli Wam się spodobało. Koniecznie zostawcie mi komentarz o tej jednej rzeczy dziennie, a może będzie to nie jedna rzecz, może to będzie kilka rzeczy, przy robieniu których nie będziecie liczyć czasu. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki, cześć!